No. Pożar mamy. To weź zwyj straż pożarną, Sławku. Ale nie tu przecież. Ale jeszcze raz ci powtarzam, to nie nasza sprawa. Chodzi o to, że mamy ofiarę niestety. A to oznacza dla ciebie koniec siedzenia pod biurkiem, Rychlik. Super. Spoko. Hej. Hej. Cześć. Cześć. Co tu mamy? Młoda dziewczyna. Nie więcej niż 15-16 lat. Bardzo ciężkie poparzenia. Z tego, co mówili ratownicy 3. stopnia. Przytomna? Nie, stan bardzo ciężki. 0 kontaktu. Wiadomo, co tu się wydarzyło? Podpalenie. Ogień poszedł od tego śmietnika. Dobrze, że jesteś. Byłam najbliżej. To celowe podpalenie? No właśnie to staramy się ustalić. Posłuchaj, porozmawiaj z tymi 2 klientami. Pewnie tu mieszkają, może coś widzieli. A może weźmiemy ich na rozpytanie oddzielnie, co? A są jeszcze jacyś inni świadkowie? Tylko ci 2, z tego co wiem. No ale może ktoś wie coś z okna. Dobra. To posłuchajmy, może mają coś do powiedzenia. Dobry wieczór. Komisarz Agata Rychlik, komisariat policji na Gorczaku. Mamy kilka pytań do panów. A ja z kolei jednego z panów zapraszam ze mną. Proszę. Zna pan tę dziewczynę? Nie mam pojęcia, co to za jedna ta podpalona. A ktoś inny mógł ją znać? A bo ja wiem, tu takie akcje z podpaleniami to chleb powszedni. Zresztą co ja tu pani? Przecież pani władza pewnie dobrze wie. Nieraz zgłaszaliśmy i od was tu przyjeżdżali. W raportach nie mamy niczego o większych akcjach tutaj. Boście lekceważyli. Dla was to były tylko jakieś nic nie warte chuligańskie wybryki. No, widocznie były to jakieś błahe sprawy. Błahe sprawy. Błahe sprawy. Jestem członkiem zarządu wspólnoty i często to właśnie my zgłaszaliśmy podpalenia policji, a wy to bagatelizowaliście. To ta kurwa podpaliła. Czyli kto? Szymańska. Aha. A skąd pan wie, że to ta Szymańska? Widział ją pan? Nie musiałem, ale wszyscy to wiedzą. Tylko nikt wam tego nie powie, bo srają w gacie na jej widok. Co ciekawe, co to za jedna, że tak się jej wszyscy boją. Wysoko postawiona kobieta. Była sędzią. Nikt jej tu nie podskoczy. Ale pan jakoś podskakuje. Ja tam swoje odsiedziałem i z gazkami sobie radzę. W dupie ją mam. Dobra, jakieś dowody, że to ona zrobiła? Ma pan? Ja tam swoje wiem. To ona podpaliła i już. To musi pani wystarczyć. Aha.
Nie do końca można było wziąć to zeznanie na poważnie, ale jakieś przesłanki, żeby przyjrzeć się tej sędzi Szymańskiej były. Na razie to tylko pomówienie, ale każdy trop w sprawie był ważny. Dzień dobry. Cholera, która godzina? Nie, spokojnie, jeszcze jest bardzo wcześnie, jesteś pierwsza. A swoją drogą, nocowanie na komisariacie to idealna opcja, nie? Wtedy najbliżej do pracy. To może kawę zrobię? Nie, dzięki. Nie trzeba. O Boże. A dlaczego nie pojechałaś do domu? Wiesz co, po prostu miałam dużo rzeczy do zrobienia i tak pomyślałam sobie, że nie opłaca mi się wracać do domu na 3-4 godziny. Jak za chwilę znowu muszę wracać, bez sensu, nie? No coś mi się zdaje, że to nie o robotę chodzi. Danka, a ty co, w detektywa się bawisz? Nie. Martwię się po prostu. Nie trzeba, dzięki. Życie. No. Danka, mam do ciebie ogromną prośbę. Żebyś nie plotkowała tutaj nikomu, że waletowałam na komisariacie. No przestań. Dzięki. Agata już jest? Agata? No, Agata. No jest. To znaczy, a co? Mamy trupa Tropa? w śmietniku. W śmietniku? Kiedy będziecie? Dzwoniłam przecież, trup tutaj jest. No dalej leży, gdzie miał pójść? Odbiło panu? No przecież tu ktoś martwy leży, to pan tak rży, niech pan przestanie, to nie jest śmieszne. Nie, zaraz pani wytłumaczę. Co mi pan będzie tłumaczył? Proszę, pan zwariował chyba. Nie, nic się nie stało. No. Jak to się nic nie stało, pan zawsze tak rży jak koń na widok trupa? Ojej. Przepraszam, ale nie mogłem wytrzymać. Co, nie? Spokojnie, spokojnie. Jeden trup nam wystarczy. Oddychamy. Wdech, wydech. Idziemy. Ładnie. Jedna nóżka, druga nóżka. Oddychamy cały czas. Oddychamy. Za rogiem jest bar, to pójdziemy, to herbaty się pani napije. O, jadą. Kto znalazł ciało? Pani? Ciało? Panie Wacku, pana to śmieszy? Właśnie to mnie śmieszy. A co to do jasnej cholery? Ktoś sobie jaja robi? Dokładnie tak. Już nie pierwszy raz znajduję takie zwłoki pod kontenerem. Ktoś szczególnie ukochał sobie nasze śmietniki. Mógł pan od razu powiedzieć, przecież ja prawie zawału dostałam. Niepotrzebnie policję wzywałam. I co teraz? To podchodzi pod nieuzasadnione wezwanie. O nie. Chciałem odwołać, ale ta pani mdleć mi zaczęła, więc chciałem pomóc. No, życie ludzkie przede wszystkim, tak czy nie? No to przecież mógł pan od razu powiedzieć, że to jest żart, na co pan czekał? No ale przecież to gołym okiem widać, że pod kontener ludzkie zwłoki nie wejdą. Taki kontener ma standardowe wymiary. Szerokość 100, wysokość 120, 4 kółka gumowe. Dobra, panie Wacku, skończmy, bo zabrniemy w jakieś absurdy.
Chciałabym wiedzieć, kto robi takie śmietnikowe kawały. Obowiązuje mnie ochrona danych osobowych i nie powiem, bo przy tej histerii, w sensie przy tej nerwowej pani nie mogę tego powiedzieć. Proszę. A adwokata żądam z urzędu, bo na prywatnego mnie nie stać. Panie Wacku, poparzona dziewczynka walczy o życie w szpitalu, a ja zamiast szukać tego gnojka, który próbował ją spalić żywcem, zajmuję się takimi pierdołami z panem. Ale pani komisarz, no to trzeba było tak od razu. Więc raportuję. Tu chodzi o takich młodych ludzi, fryganów. Oni jedzenie zbierają. Całkiem jeszcze dobre. Ktoś tam wyrzuci, a oni zbierają. No porządni ludzie, no, dbają o przyrodę. Nie chciałem im kłopotu narobić. Tak? A co oni mają wspólnego z tym sztucznym trupem w śmietniku? No bo oni czasami się koło śmietników zbierają, nie śmiecą. Nawet mi kiedyś posortowali ze 2 razy śmieci, bo ktoś plastiki i szkło do zmieszanych wrzucił. No dobrze, no ale do brzegu, panie Wacku. To ich sprawka? No oni czasami robią takie numery. Kiedyś to mało wpory nie narobiłem ze strachu, bo znalazłem taki wielki czarny wór obwiązany i to wyglądało, jakby zwłoki były w środku. Czyli sam pan widzi, że mogą napędzić stracha komuś bardziej wrażliwemu. No nie, no ale oni to najczęściej to jakąś taką uśmiechniętą buźkę namalują, kwiatki polne zostawią na kontenerze. A kiedyś to nawet jabłko i liścik zostawili specjalnie dla mnie. Dobra, panie Wacku, powiedzmy, że to się jakoś wszystko składa do kupy. No to, czyli mogę iść, tak? Jeszcze nie, panie Wacku. Zapraszam na komisariat. No ale już wszystko powiedziałem. Ale przydasz się pan w zupełnie innym charakterze. A? Proszę bardzo. Dziękuję. Czyli ja tu jestem w charakterze eksperta? Panie Wacku, co pan nam powie o tym pożarze śmietnika? Pewnie nie jeden w życiu pan już widział. No, popatrzmy, co tu mamy. Kontener, jak widać, podpalony metalowy. Zwykły niedopałek wystarczy, już jest pożar. Dobrze, że nie plastikowy, ale i ogień i tak poszedł dalej. Czyli co, uważa pan, na pana oko, że to zapruszenie ogniem? Możliwe, ale po śmietniku widzę, że to jest fiołkowa i tam były kiedyś jakieś podpalenia. Więc ja bym przesłuchał tego Józka ze wspólnoty mieszkaniowej. On wszystkich zna, wszystko wie. A o innych pożarach w okolicy coś pan słyszał? No, coś się słyszało. Ale tam to bym stawiał na przypadek albo GL. GL. Głupota ludzka. Ale przy fiołkowej to ja bym coś innego podejrzewał. A co na przykład? Że ktoś chciał wysłać jakiś sygnał. Jaki sygnał? Taki, jaki wysyłają czyściciele. Czyściciele. Tacy od kamienic na przykład. Oni chcą wzbudzić w mieszkańcach strach i grozę i sieją terror przy pomocy ognia. To się w takiej profesjonalnej terminologii nazywa ogniowy terror. Większość ludzi ma pana Wacka za wariata, który tylko grzebie w śmieciach. A tu okazało się, że naprowadził nas na bardzo poważny trop. Czyściciele kamienic nie przebierali w środkach, żeby osiągnąć swój cel. Pobicia, zastraszenia, czasami nawet próby zabójstwa. Do takich metod sprowadzała się czasem ich praca. Komisarz Agata Rychlik, komisariat policji na Gorczaku. Czy możemy porozmawiać?
Złapcie tego gnoja, który skrzywdził moją córeczkę. No właśnie dlatego tutaj jesteśmy. Czy może mi pani powiedzieć, co Ula robiła wczoraj w nocy przy ulicy Fiołkowej, skoro mieszkacie na Dobrzyńskiej? Kiedy Ula nie wróciła na noc, to obdzwoniłam wszystkie szpitale. Kiedy mi powiedzieli, że w jednym jest poparzona nastolatka, to aż się nogi pode mną ugięły. A co z ojcem dziewczyny? Jest w samolocie do Polski, pracuje w Anglii. Okej. A czy może zauważyła pani ostatnio u Uli jakieś dziwne zachowanie albo może, nie wiem, według pani wpadła w jakieś szemrane towarzystwo? Moja Ula? Nie ma takiej możliwości. Ona zawsze była grzeczna, poukładana, olimpijka. Zresztą nie miała nawet czasu na szkolne imprezy, wciąż trenowała. A gdzie wczoraj wyszła? Miała się spotkać w sprawie wolontariatu. Chodziło o pomoc starszym ludziom w jakiejś organizacji. A pamięta pani w jakiej? Nie mam pojęcia. Zresztą nawet jakby się tam dostała, to i tak miała wrócić przed 22, jak zawsze. Tak się umawiałyśmy. Ona zawsze tej umowy przestrzegała. Boże. Ula jest w śpiączce. Nie dają jej za bardzo szans. W głowie mi się to nie mieści. Jak ktoś mógł jej zrobić coś takiego? I dlaczego? Bardzo mi przykro. Jeżeli pani się coś jeszcze przypomni, to proszę o kontakt niezwłocznie, dobrze? Jak słyszę o niekłopotliwych i wybitnie grzecznych nastolatkach, to zawsze włącza mi się czerwona lampka. Takie aniołki często ukrywają coś pod nienagannym zachowaniem. Pielęgniarka mi powiedziała, że pani tu jest. Pani jest matką tej poparzonej dziewczyny? Tak. Jak ona się czuje? A kim pani jest? Julia Szymańska, sędzia. To znaczy kiedyś, nieważne. Ja po prostu naprawdę muszę wiedzieć, jak czuje się pani córka. Nie rozumiem, co to znaczy, że pani musi wiedzieć. Ja rozmawiam z panią, nie z panią. Więc jak? Czy moja córka jest o coś podejrzewana? Przecież to ona jest ofiarą, nic złego nie zrobiła. Ale niech się pani weźmie w garść. Ja niczego pani nie insynuuję, ja tylko chcę wiedzieć, jak czuje się pani córka. Niech pani stąd wyjdzie! Nie ma pani serca, żeby w takiej chwili nas nachodzić. Zresztą, czy to w ogóle jest zgodne z prawem? Ale pani mnie nie będzie uczyć prawa. Ja byłam sędzią, jak pani jeszcze na świecie nie A była. gówno mnie to obchodzi! Dobra, dosyć tego, pojedzie pani z nami. Słucham? Pojedzie pani z nami. Dokąd? Na komisariat. A dlaczego? Wczoraj pani nazwisko padło w zeznaniach świadków. I tak mieliśmy panią wezwać. Zapraszam. Do zobaczenia. Co panią łączy z Urszulą Wielicką, ofiarą podpalenia? Nic. A co rzekomo miałoby mnie łączyć? A zresztą pytanie jest sugerujące, źle zadane. Pani powinna zapytać, czy w ogóle coś łączy mnie z Wielicką. To może jeszcze raz. Czy panią coś w ogóle łączy z Urszulą Wielicką? A czy nie powinnam odpowiadać w obecności adwokata? I czy nie powinien tu być z nami prokurator przynajmniej? Nie jest pani o nic podejrzana, to zwykłe rozpytanie. Czy zdaje sobie pani sprawę z tego, że pani zachowanie wobec przedstawicielki społeczności Gorczaka jest karygodne i nie licuje z powagą munduru policjanta? Chcemy tylko zadać kilka pytań. A ja mam nieposzlakowaną opinię. Jaki miałabym powód, żeby podpalać śmieci? Czy naprawdę widzi mnie pani z zapałkami w jednej ręce i butelką benzyny w drugiej w śmieciach? Sprawdzamy doniesienia świadków. Nie chciałabym utrudniać postępowania, ale jeżeli pani opinia opiera się na plotkach sąsiadów, to jest to pomówienie i nic tu po mnie. Zastanawia mnie jednak pani wizyta w szpitalu. Czy zdaje sobie pani sprawę, że jeżeli Urszula Wielicka umrze, to będzie to zabójstwo? Nie. To będzie nieumyślne spowodowanie śmierci, gwoli ścisłości. Z
Stan dziewczyny jest krytyczny. Są nikłe szanse na poprawę. Niech się pani nie bawi w lekarza, pani komisarz. A tym bardziej w Boga. Jak to nie ma jeszcze materiałów z monitoringu? Nikt mi niczego nie przynosił. Miały być 3 godziny temu. Trzeba się orientować, Sławek. Przecież to nie moja wina, że ich jeszcze nie ma. Ale pójdę, sprawdzę, kto zawalił. Halo? Dzień dobry, pani Agato, tu Wirnicki. Reprezentuje pani męża. Tak, wiem, kim pan jest, ale nie mam ani ochoty, ani czasu z panem rozmawiać. Pani do mnie. A tak, podobno dobrze trafiłam. Słyszałam, że pan jest we wszystkim najlepiej tutaj zorientowany. No to akurat prawda, nic mi nie umknie. A co pani by chciała wiedzieć? Potrzebuję dowiedzieć się więcej na temat tej ulicy Fiołkowej, no i całej okolicy. No właśnie, to mnie najbardziej dziwi, że ta ulica ma teraz czarny PR. A dlaczego to pana dziwi? Bo te kilka domów to naprawdę porządna część Gorczaka. Kto wie, czy nie najporządniejsza. Wszyscy tu mają swoją wspólnotę, znają się, dbają o siebie. Każdy chętnie drugiemu przyjdzie z pomocą, a tu coś takiego, no. No dobra, a długo to wszystko trwa? Podpalenia? Tak, no. No, kilka tygodni. Póki to były głównie śmietniki, to sobie radziliśmy, ale ostatnio palił się samochód. Dobrze, że go szybko zauważyliśmy. Zdążyliśmy ugasić, zanim na dobre zaczął płonąć, no. No, ale to, co się zdarzyło wczoraj, to tragedia. Tragedia. A dlaczego oskarżają panowie tą całą panią Szymańską? Mają panowie jakieś dowody? Ktoś ją widział? O co chodzi? Dlaczego? Sobie pani sama zobaczy. Wszyscy wiedzą, że to pani podpala te śmietniki. W końcu panią dorwiemy na gorącym uczynku. Policja się panią zajmie! Jasne, policja! Nie rozśmieszajcie mnie. Nie macie pojęcia o prawie. A gdzie są jakieś dowody? Nic mi nie zrobicie. A jak będziecie tak ujadać, to nie tylko śmietniki wam podpalę! Dobra, pan mi prześle to nagranie. Sędzia Julia Szymańska została najwyraźniej sprowokowana. Doprowadzona do wściekłości, właściwie przyznała się do winy. Ale z drugiej strony to wszystko mogło być tylko spektaklem, pokazaniem swojej wyższości, usadzeniem maluczkich. Tak czy owak, musieliśmy spróbować pójść tym tropem. Agata? Dzięki. Co się dzieje? Nic się nie dzieje. Jakąś alergię i zmęczenie po prostu. Byłeś w tej wspólnocie mieszkaniowej? Masz coś nowego? Mam nagranie. Jakie nagranie? Ta sędzia grozi na nim mieszkańcom.
A to ciekawe, co za zbieg okoliczności. Bo ja też mam nagranie z monitoringu, gdzie widać Szymańską w okolicy miejsca pożaru o godzinie zgłoszenia. O proszę. To co? Jedziemy po nią. I to z nakazem, żeby nam się nie wywinęła. Tylko muszę najpierw ten nakaz załatwić. Czy ta poparzona dziewczyna czuje się już lepiej? Nie po to panią tutaj wezwałam. Pani powinna trzymać nerwy na wodzy. A pani, zdaje się, groziła mieszkańcom przy ulicy Fiołkowej, tak? Dysponujemy nagraniem z monitoringu, na którym widać panią w miejscu pożaru w momencie zgłoszenia. Jak pani to wyjaśni? To czysty przypadek. Po prostu zbieg okoliczności. A groźby? Człowiek w nerwach, sprowokowany, mówi różne rzeczy, różne głupoty. Ci dwaj doprowadzili mnie do szału. Bajeczki. To może pani sobie opowiadać, ale komuś innemu, a nie mnie. Wie pani... I ja teraz do pani mówię, że mamy twarde dowody, a pani jako były sędzia powinna sobie z tego zdawać sprawę. I może pani sobie tylko w jeden sposób pomóc, z nami współpracując. Ja nikomu nie chciałam zrobić krzywdy. Czyli to pani podpaliła śmietnik, tak? Wie pani, kiedyś byłam ważną personą. I nie tylko w tej społeczności, ale znali mnie w całym kraju. A dzisiaj jestem stara. I nikt się mną nie interesuje, nawet pies z kulawą nogą. Ma pani rację. Kiedyś pani była. Ale teraz nie jest. Czyli w ten sposób chciała pani zwrócić na siebie uwagę, tak? No. Niektórzy znów zaczęli czuć respekt, a inni zaczęli się bać. To mi odpowiada. A jak pani odpowiada fakt, że dziewczynka walczy o życie w szpitalu? Wie pani, kiedyś nazywali mnie żelazną Julią. Wtedy to coś znaczyło. A dzisiaj jestem żałosną staruszką. A kto tak chce żyć? Ja nie. Proszę? Hej. Hej. Co to jest? No dla ciebie. Ale skąd? A z internetu. Ktoś z okolicy sprzedawał, więc szybko odebrałam. No może to nie jest jakiś super telefon, ale rozmawiać można. Twoja karta jest w środku, ta z tego rozwalonego telefonu. Ja po prostu... No ale ty jesteś matką, to nie może być tak, że ty nie masz kontaktu z dzieciakami. Ci bardzo dziękuję. I jeszcze jedno. Nie niszcz sobie życia przez niego. Żaden facet na to nie zasługuje. Ja po prostu chciałam... Ja wiem, co mówię. Za swoje gotki blowałam najlepsze lata swojego życia. 15 lat w więzieniu. Dziękuję ci, Danusiu. A, czekaj chwilkę. Ile ci mogę zwrócić za ten telefon? A przestań, ja nawet nie pamiętam. Jakieś grosze, na pewno Jumany, jak na Gorczaku. Nie. Panie Wacku, jeżeli to jest bezpodstawne wezwanie, to ja tym razem wystawiam mandat i tyle. Spokojnie, będzie pani zadowolona. Mam chyba coś, co panią dzielnicową zainteresuje. Ma to związek ze sprawą, którą prowadzi komisarz Rychlikowa. A to dlaczego pan do Rychlikowej nie zadzwonił? No przecież pani wie, Rychlikowa jest taka groźna, a chłopak by się spłoszył albo co innego. Dobra, gdzie ten chłopak? A idzie, o. Siemka, kierowniku. A policja tu po co?
Pani pozwoli, że przedstawię. To jest ten przemiły Fryganin, co zbiera dobre jeszcze jedzenie na śmietnikach. No bonjour, jebać system, reklamy i rząd, no. Każą nam kupować, żreć coraz więcej, no więcej niż jesteśmy w stanie. A pieprzony konsumpcjonizm, no. Ludzie głodują, a my w żarcie u nas wala się po prostu po śmietnikach, no. Tak nie może być. Dobra, ja sobie więcej poczytam w internecie, okej? Żeby się doinformować. A teraz do brzegu, bo ja nie mam czasu. Co ona taka bojowa? Dobra dziewczyna, chociaż pies. Mów, co widziałeś. No, grzebiemy sobie w tych śmietnikach o świcie i wieczorem, żeby ludzi nie niepokoić. No i spotykamy często taką dziwną panią. Dziwnie się zachowuje, może jakaś chora na umyśle. Chodzi i tak jak buja się, jakby tańczyła. Paliła chyba też jakieś papierki. No, co to za pani? Nie wiem, mam nagranie. To pokaż. Prześlesz mi to? Jasne. No dziękuję. Welcome. Nie spodziewałam się żadnych rewelacji po spotkaniu z panem Wackiem, wręcz przeciwnie. Myślałam, że tylko stracę czas. A tu proszę, jaka niespodzianka. Takie zakończenia służby lubię najbardziej. Owocne. Wywaliłam tego sukinsyna za drzwi. Wczoraj wróciłam po robocie, spakowałam jego walizki i wystawiłam przed drzwi. Całą noc się dobijał, ale zmieniłam zamki. Nie miałam ochoty z nim gadać, więc go nie wpuściłam. No i świetnie. Krok w dobrą stronę. Wiem, ale do rana nie spałam. Mamy dzieci. Jeszcze z nimi nie rozmawiałam. Na razie są u moich rodziców. Dzieci powinny mieć ojca i matkę, ale nie za wszelką cenę. Ten facet zdradzał cię i oszukiwał przez tyle lat. Ale wrzeszczał, że każdy zasługuje na drugą szansę. Nieprawda, nie każdy. On miał szansę, żeby nie robić ci tego świństwa, a jednak... A gdzie jest sędzia Szymańska? Wyszła za poręczeniem majątkowym. Tak słyszałam. No, ma znajomości. Tak? Zobaczymy. Rychlik, słucham? Tak? Wybudziła się? Można z nią porozmawiać? Dobra. Jadę. Dzięki, Duncan. Tamtego wieczoru poszłam do Kuby. Pracujemy razem w wolontariacie. Samotny senior. Mieliśmy ustalić grafik. Nie spiesz się, Ula. Potem Kuba dał mi sok do picia i źle się poczułam. Potem nic nie pamiętam i nie wiem, co się działo. Boże, czy on skrzywdził moją córeczkę? Czy on ją... Ula, musisz nam powiedzieć, czy ten chłopak zrobił ci krzywdę?
Kuba mi się podoba, on to wie, ale nie chciałam z nim niczego więcej robić. Jeśli on zmusił cię do czegokolwiek, to ja go zabiję. Wie pani, gdzie on mieszka? Nie. Musisz nam koniecznie powiedzieć, gdzie go znajdę. Musimy go jak najszybciej zatrzymać. Jakub Panas? Tak, to ja. Komisarz Agata Rychlik, policja, można? Tak, proszę. Dwa dni temu była u ciebie Ula Wielicka, której podobno podałeś sok, po którym źle się poczuła i zasnęła, tak? Nie, to znaczy tak. To znaczy była u mnie, ale nic nie piła. Po czym poszła na jakąś imprezę. Jaką imprezę? Nie wiem, nie mam pojęcia. Pojedziemy do komisariatu, tam sobie przypomnisz. Słyszysz? Kto tam jest? Nikt. Wiesz, że Ula jest w bardzo ciężkim stanie? Czeka ją bardzo długa rehabilitacja, o ile w ogóle wróci do zdrowia. Ktoś zniszczył jej życie. Jeżeli w tym momencie nie powiesz prawdy, to cholernie tego pożałujesz. Jacek powiedział, że nic jej się nie stanie. Jaki Jacek? Kto to? To mój brat, Jacek. Dlaczego ucieka? Przestraszył się policji. Trochę diluje. Niedawno dostał jakieś nowe tabletki. Powiedział, żeby wypróbował je na ulicy. Obiecał, że będzie się dobrze bawiła. Ja jej nic nie zrobiłem. Tak? Ciekawe. Zostawiłeś nieprzytomną dziewczynę samą na ulicy? Co tak robi? Druga. Ja ją sprawdziłem. Oddychała, tylko spała. Tylko stawiłem ją na cichej ulicy, żeby jej się nic nie stało. Tak? A mnie się wydaje, że z bratem chcieliście zatuszować to, co jej zrobiliście. Ale my przecież nic nie zrobiliśmy. Gdybyś nie zostawił jej samej, bezbronnej na ulicy, to nie walczyłaby teraz o życie w szpitalu. Idziemy. Ten chłopak odpowie za to, co zrobił. Prokuratura może postawić mu nawet kilka zarzutów, ale nikt nie zrekompensuje tej dziewczynce cierpienia, ani nie oddaje przyszłości, jaką odebrał jej ten okrutny czyn. Blizny na jej ciele nie pozwolą jej o tym zapomnieć. Jeden z drugim już na dołku. Dzięki. Przemagluję ich niedługo. Możesz lecieć do swoich spraw. Dobra, ale zostaje jeszcze kwestia sędzi Szymańskiej i tej dziwnej kobiety, o której mówił Carlos, tak? Ten friganin. Ta dziwna kobieta to równie dobrze mogła być jakaś przypadkowa osoba, nie mająca nic wspólnego ze sprawą. To co? Zostawiamy ten trop? Nie no, sprawdzić oczywiście trzeba, tak? Ale najważniejsze jest to, na co mamy twarde dowody. Pani sędzia chce się wykpić i trzeba ją przycisnąć. Kolejne podpalenie. Znowu ta cholerna fiołkowa. Kolejne podpalenie zbiegło się w czasie z opuszczeniem aresztu przez główną podejrzaną. Ta kobieta wyglądała na piromankę, która nie jest w stanie powstrzymać swoich chorobliwych odruchów nawet po tragedii, do której doprowadziła 2 dni wcześniej. Idziemy. A dokąd? Mam tę świruskę z tego filmu od Fryganina. A nie mówiłem? Pani sędzia chce to wszystko puścić z dymem. Była tu ta cholerna Szymańska! W końcu puści nas z dymem! Panowie ją widzieli? A pewnie! Jak się tylko pojawiła, to zaraz zaczęła spieprzać, razem z tą drugą wariatką. Trzeba będzie sprawdzić i jedną, i drugą. Pan Wacek nas do niej zaprowadzi. Panie Wacku? Jakbym wiedział, że ktoś tu mieszka, to ja bym dużo wcześniej kontrolę przeprowadził, służby pozawiadamiał. Już dobrze. Amelko, wszystko będzie dobrze, nie będzie bolało, jeszcze troszkę. Wytrzymasz. Będzie dobrze, zobacz.
Mogę się dowiedzieć, co się tutaj dzieje? Amelia jest po prostu chora. Ona przeszła w życiu przez piekło. Najpierw bił ją ojciec, potem mąż, doznała urazy głowy i wśród różnych zaburzeń ma skłonności do piromanii. Od dawna jej pani pomaga? Od dawna, bo ona nie ma ubezpieczenia. I w szpitalu psychiatrycznym już jej nie chcieli, więc chciałam ją wziąć do siebie. Ale ona się nie zgodziła i ma do tego prawo, bo nie jest ubezwłasnowolniona. Woli tu żyć, w tej piwnicy, w tym brudzie i... Malutko, No dobrze, a opieka społeczna? Poinformowała pani opiekę? 100 razy byłam w opiece społecznej. I wie pani co? Grozili, że mnie oskarżą o stalking. Cii, już dobrze, kochana, już dobrze, już cicho. A schronisko dla bezdomnych? Ona nie chce. Ona się boi obcych. Ona się wszystkich boi, oprócz mnie. O, widzi pani? Widzicie same. Dlatego zasugerowałam, że to ja podpalam śmietniki, bo ja dam sobie radę. A ona nie. To się nazywa zwrot akcji w sprawie. Główna podejrzana okazała się pełną serca i empatii kobietą, która bezinteresownie zajmowała się chorą psychicznie bezdomną. Przejmowała się nią do tego stopnia, że była w stanie pójść za nią do więzienia. O matko, a to od kogo? Od mojego już wkrótce byłego męża. I przyjęłaś? Mhm. Ale dla ciebie. Dla mnie? Ale za co? W podziękowaniu za telefon. No to miłe. Sławciu, otwórz proszę. Dzięki. Wiesz co? Tak naprawdę nigdy nie miałam prawdziwej przyjaciółki. Zawsze dom, praca, mąż ciągle w delegacjach. Delegacja za delegacją i takie tam sama, wiesz, jaka byłam naiwna. Więc chyba czas zadbać o siebie. No właśnie. No. I nadrobić straty. Masz jakieś plany na dzisiejszy wieczór? Ja? Mhm. Nie. No to teraz już masz. Tak. Będziesz zadowolona. To jest nacięcie na tętnicę. Wygląda na to, że ktoś upuścił z niej krew. Policjantka rozpłynęła się w powietrzu, a my błądzimy jak jebane dzieci we mgle? Gdzie ona jest? Wygląda to przerażająco. Miejscowych to raczej mało tu co przeraża. A za miejscowych wszystko